I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. Cześć! Witam Was z powrotem. Na początku maja odwiedziliśmy piękny Gdańsk i zdołaliśmy uchwycić najciekawsze miejsca w tym mieście. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i dać nam znać w komentarzu, jakie polskie miasto powinniśmy zwiedzić w następnej kolejności. A teraz zaczynamy! Gdańsk to miasto o wieloletniej, bo ponad 1000-letniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Z racji swojego położenia Gdańsk rozwijał się bardzo intensywnie. Posiadał prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla, a w XVI wieku był najbogatszym miastem Rzeczypospolitej. Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki architektury, a nowo budowane budynki dodają nowoczesności, lecz nadal świetnie wpasowują się w otoczenie. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Z jednej strony możemy popaść tu w zadumę, odwiedzając historyczne miejsca, z drugiej to idealne miasto na rozrywkowy wypad. Nie brakuje tu bowiem dobrych restauracji, pubów, imprezowych miejscówek i świetnych plaż. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Gdańsku jest ulica Długa. Kamienice na ulicy zamieszkiwane były kiedyś przez bogatych i wpływowych mieszkańców miasta. Na ulicy Długiej znajduje się ratusz głównego miasta. Był on wielokrotnie rozbudowywany, a efektem jest piękna, gotycko-renesansowa budowla. Ratusz można zwiedzać od środka, a w sezonie letnim można wejść na galerię widokową znajdującą się w wieży, skąd z wysokości około 50 metrów roztacza się wspaniała panorama Gdańska. Koszt wstępu to 12 zł. Tuż obok ratusza znajduje się fontanna Neptuna. Za nami znajduje się fontanna Neptuna, zlokalizowana w najbardziej reprezentacyjnej części miasta Gdańsk, czyli na ulicy Długiej. Zlokalizowana tutaj, stworzona, postawiona z inicjatywy burmistrza Bartłomieja Szaszmana. I istnieje taka kaszubska legenda, która mówi o tym, że każda osoba przyjeżdżająca do Gdańska po raz pierwszy musi tę rzeźbę pocałować poniżej pleców. Kusznąć Krosztofa niży pleców. Coś w tym stylu, wybaczcie Kaszubi. Natomiast zastanawiamy się, jak to zrobić, bo nie można za bardzo wchodzić za te barierki. Może spróbuję? Będąc w nadmorskim Gdańsku, szkoda nie odwiedzić Narodowego Muzeum Morskiego. Muzeum podzielone jest na filie, m.in. Ośrodek Kultury Morskiej, gdzie zobaczycie wystawę Łodzie Ludów Świata, spichlerze na ołowiance, statek Muzeum Sołdek, czyli pierwszy zbudowany przez polski przemysł stoczniowy statek pełnomorski, a także znany wszystkim żuraw, dawny dźwig portowy. Koszt karnetu na wszystkie główne atrakcje Muzeum Morskiego to 32 zł. Długie Pobrzeże, czyli deptak nadwodny i tym samym kolejny kluczowy rejon Gdańska. Jest to idealne miejsce na spacer, obserwowanie wpływających i wypływających statków, czy posiedzenie w jednej z licznych restauracji czy pubów. Ulica Mariacka, na którą z Pobrzeża wchodzimy przez Bramę Mariacką, to najbardziej zachwycająca z uliczek Gdańska. Jest całkowicie zrekonstruowana i idealnie oddaje klimat i charakter dawnej zabudowy miasta. Tym, co ją wyróżnia, są zachowane przedproża. Ulica ta nazywana jest także bursztynową, bo po obu jej stronach znajdują się sklepiki z biżuterią z bursztynu. Jesteśmy na uliczce bursztynowej. Możecie tu kupić przepiękne wyroby z bursztynu, w szczególności też biżuterię. Jeżeli jesteście fanami, to tutaj trzeba się koniecznie pojawić, a poza tym jest bardzo uroczo. Ulica Mariacka prowadzi do Bazyliki Mariackiej, będącej największą w Europie świątynią zbudowaną z cegieł i wspaniałym przykładem sztuki gotyckiej. Przechadzając się długim pobrzeżem, mijając zwodzoną kładkę na wyspę Ołowiankę, dojdziemy do Muzeum II wojny światowej. Muzeum znajduje się w symbolicznej przestrzeni architektonicznej, stanowiącej również przestrzeń pamięci. 200 metrów od historycznego budynku Poczty Polskiej w Gdańsku oraz 3 km drogą wodną od półwyspu Westerplatte, zaatakowanych we wrześniu 1939 roku. Najważniejszym elementem muzeum jest wystawa główna, zlokalizowana 14 metrów pod ziemią. Zajmuje powierzchnię niemal 5000 m2 i jest opowieścią o tragicznych zdarzeniach II wojny światowej. Realistyczny charakter wystawy niezwykle przejmuje, wprawia w zadumę, zasmuca i skłania do refleksji. Jest to jedno z miejsc, które naprawdę trzeba odwiedzić, nawet jeśli wydaje się Wam, że zwiedzanie muzeum nie jest dla Was. Wstęp na wystawę główną to 23 zł. Jak Gdańsk to morze, jak morze to plaże. Niesamowitą zaletą Gdańska jest bliskość do pięknych, piaszczystych plaż. Oprócz zwiedzenia miasta można spokojnie pokusić się o kilkudniowy odpoczynek na jednej z nich.
Najpopularniejszą jest położona na granicy z Sopotem plaża w Jelitkowie. Spędźcie trochę czasu wdychając cenny jod, oddajcie się plażowym rozrywkom lub wybierzcie się na wycieczkę rowerową po biegnącej wzdłuż wybrzeża ścieżce. To już wszystko na dzisiaj. Zachęcamy Was do wycieczki do Gdańska, a my bierzemy się za planowanie następnego wyjazdu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. I won't slow down, 'cause I am on my way.